Przez najbliższe 48 godzin rzucam sobie wyzwanie zjadania tylko i wyłącznie jedzenia kupionego na ulicy. Rzut kośćmi właśnie zadecydował, że przez kolejne 48 godzin będę musiał zjeść 8 posiłków kupionych wyłącznie na ulicy. Żadnych restauracji, żadnych galerii, a w momencie zamawiania moje nogi muszą stać na ulicy. Dla utrudnienia każdy rodzaj jedzenia mogę zjeść tylko raz, czyli jak w jednym posiłku zjem pączki, znikają na zawsze z listy dostępnych produktów. Sprawi to, że dokładnie będę musiał szukać street foodów dostępnych w Polsce. A moje wyzwanie zaczyna się właśnie teraz. Pora rozpocząć na słodko, wjeżdżam do takiej cukierni, mam nadzieję, że tam będzie sprzedaż w okienku. Tak naprawdę zweryfikowałem to tylko na Google'ach, że tam jest takie okienko do sprzedawania, ale nigdy tam nie byłem, więc nie wiem, czy się uda. Na szczęście sprzedaż z ulicy była możliwa, więc mam już pierwsze miejsce, w którym zjem śniadanie. Do wyboru było mnóstwo opcji, rollsy, serniki, croissanty, donuty, ale finalnie zdecydowałem się na croissanty oraz serniczek. Nie ułatwiło mi to zadania, ponieważ na starcie wybrałem 2 rodzaje przekąsek na jeden posiłek. Za wszystko wyszło 67 zł. Powiem ci tak, miałem wziąć jedną rzecz, ale byłem tak nachapany, jestem tak już głodny. Zawsze ten pierwszy posiłek na odcinkach dla mnie jest tak długo wyczekiwany, że od razu wjeżdżam w parę produktów, które wyglądam jak bezdomny. Tutaj, nie? Ale jem człowieku śniadanie za 67 zł. Ale to pachnie, zobacz to, croissancik. Jedzenie rogalików na chodniku to genialne rozpoczęcie wyzwania street foodów. Jedząc je podczas pięknej pogody brakowało mi tylko gorącej kawki. Powiem ci, że nie z tym kojarzy mi się street food, bardziej mi się to kojarzy właśnie z czymś takim smażonym na głębokim oleju, a nie francuskie śniadanko, no ale start jest fajny. Zobaczmy sobie, jak to będzie smakowało jeszcze. To jest jakiś croissant z maliną. Co sprawia, że ten drugi rogalik ma znacznie więcej kalorii niż pierwszy. Smakowo również był smaczny, ale ta pierwsza klasyczna wersja podeszła mi nieco bardziej. Oprócz nadzienia malinowego ma też pistację w środku, a na zakończenie Lotus sernik. To będzie najlepsze. No mi się wydaje, że to może być giga dobre. Jedząc to miałem tylko jeden komentarz. Ten sernik był mega ciężki i mega kaloryczny, ale miał na tyle smaku, że bił na głowę poprzednie rogaliki. Zjedzenie takiego słodkiego śniadania dostarczyło mi około 1200 kalorii. To daje mega start, a jeżeli chodzi o sytość, to nie czułem się jakoś mocno najedzony, przez co od razu musiałem udać się na kolejny posiłek. Było to miejsce, które powinno mi zapewnić słone drugie śniadanie, a dokładniej była to włoska pizzeria. Na Google Mapsach widziałem, że zamawiając to, stoisz nogami na podłodze, ale możesz też wejść do środka, ale zamówienia robisz przy okienku, w sensie na podłodze, no stoisz nogami przy chodniku, czyli wpasowuje się to w dzisiejszy odcinek. Pizzeria była schowana w bramie, co sprawiało, że była jakby ukryta. Wybór był ogromny, bo miałem do wyboru kilkanaście wersji pizzy oraz parę innych włoskich specjałów. Finalnie zdecydowałem się na 3 wersje smakowe. Miałem jakieś 15-20 minut oczekiwania na swoje zamówienie i w końcu przyszła pora odebrać moje drugie śniadanie. Po drodze zastanawiałem się, czy jeszcze coś dołożyć do swojego zamówienia, bo zachciało mi się mocno pić po moim słodkim śniadaniu. Na miejscu było sporo wolnych miejsc, ale postanowiłem zabrać jedzenie do domu. Nie wiem, po co tyle wziąłem tej pizzy. Zanim wrócimy do odcinka i zjem swoje zamówienie, mam tutaj dobrze już znaną na tym kanale darmową grę na telefon Matchmasters. Dzięki niej będziecie mogli wygrać iPhone'a 17 Pro, ale o tym powiem ci za chwilę. Jeżeli jakimś cudem jej nie znasz, to polega ona na dopasowaniu tych samych elementów, a osoba, która zrobi to lepiej w określonym czasie, wygrywa. Idealna gierka, żeby spędzić czas ze znajomymi lub pograć z ludźmi z całego świata, rywalizując między sobą. Zobacz, ile jest boosterów do wyboru, od zwykłych po legendarne. Ja wybieram booster legendarny i wjeżdżam w szybką rozgrywkę. Spróbuję zrobić wynik powyżej 400, to będzie mocne wyzwanie. Dobra, i teraz robię aktywację i lecimy z wynikiem. I to jest właśnie piękne w tej gierce, że w chwila moment wszystko się może odwrócić. 4. runda, a jeszcze nie ma nawet połowy punktów, ale na spokojnie. 424 punkty i pewna wygrana. Możecie dołączyć do mojego Star Race'u w Matchmasters, grajcie przez 10 dni, zbierajcie gwiazdki, a osoba z największą ilością gwiazdek w finałach zgarnia iPhone'a 17 Pro. Pamiętaj, że tylko jedna osoba może wygrać, każdy zaczyna od zera, a brać udział mogą nowe osoby, jak również te, które mają już konta. Pobierz grę z linku w opisie lub skanuj QR kod, który widzisz na ekranie, a my wracamy do odcinka. Zapowiada się mega dobrze i jeszcze dołożyłem sobie takie ciastko brownie. Z początku tylko pizzę kupiłem, ale przy odbiorze cofnąłem się jeszcze po napoje, później kupiłem jeszcze brownie. Ja po prostu nie mogę iść do sklepów kupować jedzenia, bo ja bym kupował. No ale jak już kupiłem, no to zjem. Klasyczna margarita, myślę, że tak można śmiało rozpocząć. Ale dowalona, człowieku. Czuć pieniądz, dobra. Od razu wjeżdżam sobie z jakimś włoskim napojem. One są bez dodatku cukru, więc spoko. Kalorii, myślę, że i tak będzie pełno. I w ogóle tak sobie myślę, po co brałem to brownie? To mi dało już kolejny item.
mogłem wykorzystać sobie to na taki sposób, że wróciłbym po to na przykład kolejnego dnia i brownie byłoby już jako osobny item. A jeżeli kupowałem to w jednym zamówieniu, no to chyba nie mogę tego policzyć jako 2 produkty. Nie, w sumie ja ustalam zasady, ale powiedzmy, że nie. Żeby było ciężej. Dobre to. Czuć taką pomarańczkę. Naprawdę klasa. Teraz wjadę sobie w taki smak. Musiałem wziąć sobie coś na ostro, ponieważ no, ja uwielbiam ostre pozycje. A ta pachnie naprawdę ogniście. Sporo papryczek jalapeno. Mega octowo pachną, są takie premium. It's amazing. Nadal pozostaje mi ponad 1,5 dnia, ale liczba itemów, jakie mogę kupić, stale się pomniejsza. Nie mam już przecież pizzy oraz ciastka brownie. Z trzeciej opcji, jaką sobie wybrałem, pizza z gruszką, z miodem oraz z orzechami. Oczywiście orzechy włoskie, jak włoska pizza, to muszą być orzechy włoskie. Kiedyś jadłem taką pizzę, ale naprawdę to było sporo czasu temu. Nie pamiętam totalnie, jak smakuje. To jest pizza na słodko, ale jest również rucola, która jest taka kwaskowata, taka gorzka. Okej. Totalnie inna pizza. Szczerze, lepsze tamte słone, ale jako coś innego warte testowania. Tak, nie wiem po co wziąłem aż 3, ale trzeba trochę zjeść. Jakbym miał dać swój ranking, dałbym margaritę na pierwszym miejscu, tą ostrą na drugim, a tą słodką na trzecim, ale każda jest naprawdę spoko. Proponuję zrobić taką konstrukcję. Kawałek ostrej pizzy, kawałek mozzarelki, w sensie tej margarity i łączymy je na pizzową kanapkę. Oh yeah. Takie 3 włoskie pizze w tych wersjach smakowych dostarczyły mi około 2700 kalorii. Łącznie daje to już niezły wynik. Oczywiście do zjedzenia mam jeszcze deser, więc w tym posiłku mam jeszcze co robić. Dobra, pora zrobić trochę miejsca. Bang. Tu jeszcze połówka tej, ale to za chwilę. 2 napoje jeszcze mi zostały do stestowania. To jest też jakaś pomarańcza. A nie, to jest cola, sorry, to jest cola z pomarańczą. Jest spoko, ale bardziej mi smakowała ta klasyczna pomarańcza. No i tu jeszcze coś takiego, ale jakaś oranżatka chyba. Oj, to takie sobie. Pomarańczowa dużo lepsza. Ale jeszcze mega ciekawi mnie to ciasto. Teoretycznie nie chciałem go już brać, ale zachęciło mnie to, że słyszałem, że pani, która jadła wcześniej tam, powiedziała, że było naprawdę jedno z najlepszych ciast, jakie jadła w życiu. I słyszałem jeszcze, że pan odpowiedział, który sprzedawał, że to piekła jego mama. No pachnie zajebiście, jest to brownie chyba z dodatkiem jakiegoś karmelu. Jest mega kruche. Coś jakbyś herbatniki miał. Och, kościół, jakie to jest dorąbane. Serio. Nie jest takie słodkie aż. Nie wiem, czy po tej pizzy mam takie wrażenie, ale naprawdę jest zajebioza. Zjadając to będę miał drugie miejsce zaliczone. Niepotrzebnie wziąłem tyle produktów, więc będę musiał się ograniczyć na kolejne. Myślę, że z racji tego, że mamy wylosowane jakieś 8 miejsc na cały odcinek, a są 2 dni do zaliczenia, no to dzisiaj chcę dopełnić połowę, czyli 4 miejsca, czyli jeszcze 2 zostaną mi do zahaczenia i oby były one mniej objętościowe. Ale to w sumie na moje własne życzenie to było. Teraz pora na kolejny posiłek. Obczaiłem, że jest kurczak z rożna. Powiem ci, że naprawdę nie pamiętam, kiedy kupowałem kurczaka z rożna. Wydaje mi się, że w ogóle w życiu nie kupiłem kurczaka z rożna. To jest taka potrawa, którą w ogóle nigdy nie kupowałem. Jak już to kupowałem całego kurczaka w sklepie i później musiałem robić go w domu w piekarniku. Najgorsze w tym wszystkim było to, że zbliżała się już godzina zamknięcia tego punktu. Budka była czynna do godziny 18, a kolejnym ryzykownym czynnikiem było to, że większość takiego kurczaka kupuje się na obiad. Więc nawet jak zdąży przed godzinami zamknięcia, to jest ryzyko, że wszystko będzie już wykupione. Jakby nie było, też by nie było źle, poszukałbym coś mniejszego. Trzeba zaliczyć 3 z 4 zaplanowanych posiłków na dzisiaj. Burgery tam mieli. Też by? No. No to burgery, jak będzie. Chociaż ci powiem, że totalnie po tej pizzy nie chce mi się jeść. Jeszcze mam pół tam. Wziąłem sobie na właśnie kurczak. O kurde, zadrzygam się, naprawdę. Jak mi się cofa, czaisz? Wziąłem sobie tą połówkę pizzy, żeby tego kurczaka sobie położyć na czymś, żeby po prostu samego kurczaka nie jeść, tylko żeby mieć to jeszcze z pizzą. Na szczęście nie byłem ostatnim klientem w dniu dzisiejszym i udało mi się kupić całego kurczaka. Ilość sprzedawanych sztuk oraz osób czekających w kolejce dawała duże nadzieje, że będzie to mega dobra wyżerka. Bang, bang, bang. Pizza, mięso. Co z tego wyjdzie? Pizza mięso. Ej, serio, wydaje mi się, że nie jadłem nigdy kurczaka z rożna. Pies wali w drzwi. To jest syndrom, że to może być zajebiste. Okej, pachnie trochę folią. Na serio. Wow. Patrzcie, to jaka skórka. Ale to cieknie. Tu talerz się przyda. Tu już mam drugą połowę. Ale patrzcie, jak to wygląda. Czy to może być dobre? Okej, mięsko oddzielające się od kości. To jest skórka. Może ta skórka ma smak. Mega słony.
Ale to kojarzy mi się z typowym street foodem. Właśnie z czasów takich lat 90. Loki! Nie możesz! Właśnie z takich lat Właśnie z takich lat 90. Jakby taka pałka z kurczaka jedzona właśnie z takiej budki, no to jest typowy polski street food. To właśnie jest kwintesencja, mi się wydaje, tego odcinka. Ale mega tłuste to jest. Loki! Nie możesz! Zawsze tak nawalam drzwi. Nie można nic zjeść w tym domu bez psów, to jest po prostu dramat. Dlatego ciągle jem na chodniku, czy jak w tym odcinku. Ale mięsko, zoba. Zoba to mięsko. Ja do końca tego posiłku nie będę miał drzwi tutaj. Dobra, otworzyłem drzwi, ale ziomek mi nie da spokoju teraz, bo nie będzie pukał w drzwi, ale będzie po prostu na mnie wyskakiwał właśnie. Tak jak tutaj. Nie wskakujemy na mięso! Nie! No. Założę rękawiczki, bo mega się to ciężko je tak rękoma. Jest mega tłusto. Trochę dyskomfort. Próbujemy teraz tą część. Ej, tu jest taka piersiczka, zobacz. Pierś się tutaj wyczaiła. Ej, to jest normalnie jak sekcja zwłok kurczaka, tylko że takiego ugotowanego. No okej. Ale pierś, patrz to. Kozak, czyste białko. Oddzielę sobie takie mięsko i damy je na pizzę z gruszką. Podpompujemy tą pizzę trochę, będzie bardziej mięsna. Loki nie może. Loki by kość w gardle stanęła i po psie by było. Tak by mogło być. Ile to jest skóry jakieś. Nie płacz, proszę. Ale pałka, człowieku, zobacz to. O yeah, jaka pałka, człowieku, kurczaka. O gościu, ile protein tu jest. Jakie to jest delikatne mięsko. I serio będę sobie kupował czasami takiego kurczaka, tylko patrząc na moje takie właśnie nielubowanie w tuścinkach, no to dużo bym wywalał, że myślę, że po prostu dla mnie to jest trochę nieopłacalne, bo wydam 5 dych na całego kurczaka, a pewnie przebiorę go tak jak tutaj, no bo ja nie lubię takich tłustych właśnie kawałków, żyłek i tak dalej. Jestem osobą, która na przykład obierając mięso, mega jedzie tutaj z tematem i ubiera dużo tych żyłek, a tutaj widzę, że zostawiałem wszystko, no żeby co, żeby waga tego mięsa się zgadzała po obróbce, jednak wiesz, no półtorej, nie wiem pewnie ile, ale z 1,5 kilo pewnie taki kurczak może mieć. Po zrobieniu pewnie trochę traci na objętości, ale damy na tą pizzę. Połówka jeszcze mi została, więc sobie akurat dojem z gruszką. Przypominam ci taka pizzorka. Ale mięso teraz dowalam, zoba to. Look at that, look at that. No to jest teraz, ja bym to nazwał Polish Italia. Połączenie czego Polski i Italii. Oh yeah. Ej, lepsza. Brakowało takiego przełamania, bo ona jest mega słodka, a teraz wjeżdża właśnie kwintesencja mięsa i podpompowuje ten smak. Żaden pies nie jest głodzony na tym odcinku. To są po prostu wymuszacze. Dobra, to lecę z kolejną częścią. Ej, tu jest dużo więcej mięsa, zobacz. To tamte części były jakieś takie bardziej chrząstkowate, a tutaj zobacz jaka giga pierś. O, to jest giga pierś, zobacz. Giga pierś. Ten posiłek zdecydowanie dostarcza najwięcej białka. Taki cały kurczak może mieć około 2200 kalorii i około 150 gramów białka. Ale z racji tego, że nie zjadłem go w całości, tylko mocno go obrałem, tutaj dostarczyłem jakieś 1500 kalorii i tak całkiem sporo, a wliczając drugą połowę pizzy i kawałek brownie, miałem już na liczniku ponad 5600 kalorii. I bum. No niestety tyle zostało. Tego już nie dojem, to są same kości i chrząstki. Szczerze jestem pełen podkorek, ale zastanawiam się właśnie, czy odpuścić dzisiaj, już skończyć na tych tylko 3 miejscówkach, czy polecieć z tą 4, ponieważ no muszę 8 miejscówek, więc jeżeli dzisiaj nie zaliczę 4, no to jutro mam 5. A wydaje mi się, że lepiej się teraz przemóc, pojechać do kolejnej i mieć już kolejną 4 pozycję z głowy i będę na półmetku. No 2 dni, no to po jednym trzeba zrobić te 4 miejsca. Na kolejny posiłek zdecydowałem się podejść na teatralkę. Tutaj są legendarne zapiekanki oraz hot dogi już od wielu lat. No i do wyboru miałem albo zapiekankę, albo hot doga. No i powiem ci, że zdecydowałem się na hot doga. Głodny nie jestem, ale chcę mieć to za sobą. Połowę rzeczy już chcę mieć zjedzonych. Sprawdzamy taką bagietę. Dostałem część to jest LK, a dostałem taką dużą porcję. Szkoda, myślałem, że wezmę najmniejszą, ale później mówię nie mogę robić wstydu, na takich odcinkach muszą być większe pozycje, ale to jest LK, serio? To jak wygląda XL? No muszę kiedyś spróbować, chyba zrobię takie wyzwanie, że sprawdzę całą ofertę tego, bo to jest legendarne miejsce w Poznaniu, człowieku. Hot dog na kolację wjechał jak złoto. Duża parówa, chrupiąca bułka, kozackie zakończenie dnia. Łącznie tego dnia dobiłem prawie 6000 kalorii. Ale staje w gardle ta bagieta, szkoda, że do picia nic nie wziąłem. Ale szczerze,
powracają wspomnienia. Ja jako nastolatek odwiedzałem tego typu miejsca. Jak się wracało z imprezki, zawsze albo taki był kebab rotti, albo właśnie zapiekanka na teatralce. To były czasy, dawno tego nie jadłem i warto było wrócić troszeczkę do poznańskiego street fooda, najbardziej popularnego w tamtych czasach. Witam serdecznie, pora rozpocząć drugi dzień wyzwania. Totalnie nie chce mi się jeść, chłopie. Poranek rozpoczynam na słodko, tak jak było to we wczorajszym dniu. Postanowiłem, że pójdę sobie ustawić ustawienia kamery, bo trochę mnie prześwietla, ale i pójdę sobie również po pączki. Nie wiem jeszcze ile sztuk, ale na pewno nie będzie to jedna. Widziałem przejeżdżając tam, ponieważ musiałem tutaj zaparkować. Jesteśmy na Jeżycach, człowieku, najniebezpieczniejsza dzielnica w Poznaniu, ale teraz zrobiła się hipsterska. Za moich czasów to była taka, że uważaj, gdzie chodzisz, bo jak zwiną cię do bramy, no to gościu możesz mieć przekichane. A teraz co najwyżej to możesz do barbera trafić tutaj. Akurat mi rozwiało włosy. Dobra, więc kątem oka widziałem, że jest jakaś promocja przy zakupie 10 pączków, jeden gratis. Nie wiem, czy zjem 10 pączków, ale kusi, żeby wziąć, ale zobaczymy, co będą mieli na miejscu. Na miejscu okazało się, że ta promocja jest dostępna. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem. Mega to kusiło i chyba faktycznie można u mnie stwierdzić zakupoholizm jedzeniowy. Zawsze kiedy widzę jedzenie, biorę za dużo i jeszcze więcej. Ale zresztą sam zobacz, jakie były tam pączki. Z nutellą, z jabłkiem, Kinder Bueno i wiele, wiele innych. Dobra, mamy to. Jest tak ciężki. 11 wziąłem. No musiałem to wziąć, znać to. Idziemy to zjeść. 9 dych za tyle pączków to nie jest zła cena, bo zobaczcie ile ich jest. Mi się wydaje, że jeden śmiało kalorycznie, nie wiem ile. 600? No, może być. 700? Bo tam w środku jest krem, nie? Nie no, ja na pewno wjeżdżam w dubajskiego, bo mi wygląda na najlepiej z tego wszystkiego. Zobacz to. Ja nie mogę. Dubajski pączek. Ale on jest z nadzieniem w środku? No właśnie jest bez, zobacz. No ale w środku będzie. Może dalej. trafiłem tak tylko. Jednak okazało się, że całe nadzienie było po jednej stronie. Jak wspomniałem, taki pączek może dostarczyć nawet 600-700 kalorii, a to daje odpowiednik solidnego posiłku. Jest to kosmos, licząc, że taki cały karton może mieć nawet 8000 kalorii. Lotus mi się wydaje, że będzie też dorąbany. Zobacz to, lotusowy. Ta wersja była również mega dobra, chyba nawet lepsza. Ten pierwszy był aż za słodki. Wiem, że mówiąc o pączku, że jest za słodki, to dziwne stwierdzenie, ale po prostu takie połączenie herbatnikowego kremu z ciastem drożdżowym siadało mi wtedy dużo, dużo lepiej. To ciasto kataifi, mega słodkie i takie aż zamulające było. Kolejny, nie wiem jaki, właśnie teraz wjadę trochę w ciemno, bo one są podpisane, ale szczerze mówiąc nie wiem. Ja obstałem, że to może być Kinder Bueno, bo widzę po znakowaniu takim, nie? To jest Kinder Bueno. O wow! Ej, Kinder Bueno dorąbany też. Zobaczcie to. Kinder Bueno kozak. Ej, to te pączki na razie mi najbardziej smakują z wszystkich dań. Jakie były? Pączki jako street food? No dla mnie topka. Normalnie dzień w dzień bym mógł jeść pączki. Mógłbym sobie zrobić zamiast tłusty czwartek tłusty 2026. Ja nie mogę. Jak ty teraz nic nie jesz na odcinku, to jesteś gapa. Jak dotrwasz do tego momentu, napisz komentarz gapa. Chyba że coś jesz, to wtedy tego nie pisz. I zobaczymy, ile będzie takich komentarzy. Finalnie z całego boksa zjadłem 4 pączki, czyli do mojego licznika kalorii doliczam 2600 kalorii. Mega solidny początek drugiego dnia wyzwania. Pamiętaj, żeby zostawić lajka, aby wspierać rozwój tego filmu. Po takich słodyczach kolejny posiłek po prostu musi być na słono. Musi. Dobra, obczaiłem taki lokal, gołe baby, jakkolwiek to brzmi, ale niestety jest to nieczynne, ale i tak mi się wydaje, że nie mógłbym tutaj zjeść, ponieważ chodź, pokażę ci czemu. Żeby tu zjeść, no to niestety trzeba byłoby wejść do środka, zamówień przy okienku nie ma. Tak więc kontynuuję swoje poszukiwania. Tak się składa, że blisko tutaj jest galeria i mam nadzieję, że pod tą galerią będą food trucki, no bo jest takie piękne słońce, że mam nadzieję, że już jest wiosenny klimat i wiosenne jedzenie street foodowe, a właśnie takich lokali mi brakuje. Za bardzo fancy to jedzenie się robi na tym odcinku. To ma być właśnie przede wszystkim taki surowy street food. Znaczy surowy, no zrobiony, tylko że taki surowy, taki bardziej wiesz, żeby wyglądało to na bardziej takie wyzwaniowe jedzenie, a nie jakieś takie ekskluzywne. Teraz jestem w miejscu, w którym w sumie mógłbym zrobić cały odcinek, 6 miejsc za nami. Wybiorę sobie jedno, bo nie chcę tak robić, że po prostu w jednym miejscu biorę sobie większość posiłków, żeby to było trochę bardziej takie wyzwaniowe. Chyba że wrócę tu pod wieczór. To jest do rozkminienia. Mamy piri piri, jest burger, jest pan ziemniak jakiś, jest jakieś włoskie coś, jakiś bella. Mi się wydaje, że to może być z pizzą związane. Wydaje mi się, że ten pan ziemniak jest najbardziej ciekawy, żeby go
go wziąć. Nie jadłem nigdy czegoś takiego, więc będzie to idealne. Oferta tego food trucka okazała się iście poznańska. Wielkie pyry i mnóstwo dodatków. Postawiłem na najsmaczniejsze dla mnie rozwiązanie, czyli pyra z gzikiem. Porządna porcja twarogu nabija trochę białka i nie ukrywam, że tej opcji byłem najbardziej ciekaw. Sprawdzimy, co dostaliśmy. Ja oczywiście wziąłem wersję pyry z gzikiem, czyli typowy poznański zestaw. Gzik dostałem osobno. Mam nadzieję, że to mi nie spadnie. Utrudnione warunki uliczne. No człowieku, jedzenie na ulicy, w sensie jedzenie z ulicy, to musi być jedzone na ulicy. Oczywiście tam część jadę w chacie, ale to jest właśnie kwintesencja street foodu, że radzisz sobie w każdych warunkach. Trochę soli. Podsumowując cenę, 35 zł za takie coś. Porcja jest spora, to jest mega ciężkie, ale dalej trzeba pamiętać, że to jest ziemniak i ser. Ogólnie jest to mega dobre. Ten ziemniak jest chyba z serem albo z masłem, nie wiem, ale ma taką mega pire konsystencję. Ale fajnie to smakuje. Przypieczony ziemniaczek, nie wiem skąd oni wzięli takie giga ziemniaki. Nie wiem, jakaś Bo to- specjalna odmiana. No, odmiana człowieku jakaś wychowywana w laboratorium chyba. Takie połączenie zaskoczyło mnie najbardziej. Właśnie takich pozycji tutaj nam brakowało. Uważam to za jedno z lepszych odkryć tego materiału. W tym odcinku oczekiwałem jedzenia, które od zawsze kojarzyło się ze street foodem. Tłuste jedzenie na ogniu, przekąski brane do ręki. Na razie na ulicach mało jest takich miejsc, a wraz z coraz lepszą pogodą właśnie takie miejsca powinny się pojawiać na kulinarnej mapie miasta. Tylko uważam, że to jest troszeczkę za drogie. No trochę tak. No, optymalnie dałbym za to 25 zł i myślę, że byłbym mega zadowolony, ale wiadomo, że każdy musi zarobić, ale naprawdę jak będziecie mieli to gdzieś w okolicy, to warto sobie to sprawdzić, bo coś innego, typowo coś innego. Następna rzecz, jaką postanowiłem kupić, to burger. Znalazłem pobliski food truck, który swoją miejscówką oraz wyglądem nie zachęcał. Będzie to już 7 z 8 miejsc, więc zostanie mi tylko jeden posiłek, aby ukończyć to wyzwanie. Nie ukrywam, że robiło się już późno, a miejsce w moim brzuchu na dzień dzisiejszy również było ograniczone. Tak naprawdę totalnie rozwalił mi się dzień. Dopiero jem tego burgera. Szczerze, to minęło dobrych parę godzin od momentu zakupu tego burgera, ale to wszystko dlatego, że totalnie rozwalił mi się dzisiaj dzień. No i dopiero teraz jestem w stanie na spokojnie udokumentować przed kamerką, że burger zostanie zjedzony. Zobaczmy, co my tu mamy. Wziąłem zieloną milę, jeszcze nie otwierałem go w ogóle, więc jest oficjalnie zaplombowany. Fajne opakowanie, patrz, wszystko się tak rozwala. Trochę pewnie się ten sos tutaj przemógł. Ale to są street foody, no tak to czasami bywa, że kupujesz, a jesz później. Zielona bułka, zielona mila, zielona bułka. Jednak to jest wszystko tutaj spasowane. Tak się prezentuje burgerek. Powiem ci, że pomimo, że naprawdę leżał sporo, bułka nie przemokła, więc fajnie, fajnie, fajnie. Co jest bakłażan? O kurde, co jest w środku, zobacz, nawet nie wiem. Dla człowieka ja tylko brałem trochę w ciemno. Sos barbecue, boczek. Mamy tutaj takie opcje. Bakłażan, ogórek, papryka, czyli grillowane warzywa. Fajnie, fajnie, fajnie. Wow. Nieźle. Ta bułka trochę dziwna, ale przez to, że ten sos się rozmógł. A bo to jest bakłażan może? Bakłażan. Ale dobrze to smakuje. To jest coś, od czego można oczekiwać po burgerze. Ale zmieniłbym kolor bułki, ale w sumie sam sobie go takiego wziąłem, bo na pierwszy rzut oka nie wiedziałem, że w ogóle bułka będzie farbowana tutaj. To jest przedostatnia pozycja, którą muszę zjeść. Zostaje mi jeszcze jedna. Tak naprawdę mam sporo do wyboru, mogę coś na słodko, ale w sumie też nagli mnie czas, ponieważ jest już troszeczkę późno, a na koniec dnia może być mało otwartych miejsc. Do wyboru mam w sumie kebaba, albo zapiekankę, albo jakiegoś kołacza. Zobaczę, co będzie po prostu otwarte. Razem z poprzednim posiłkiem na mój licznik wpadło dodatkowe 1600 kalorii. Dzień, a w zasadzie to wieczór, coraz bardziej mi się rozjeżdżał i wychodzi na to, że końcówkę tego wyzwania będę musiał przełożyć na jutro. Przypominam, że będzie to mega ryzykowne, bo moje wyzwanie kończy się dokładnie o 13:00. A jeśli nie uda mi się tego zrobić, to możecie mi napisać w komentarzu, jaką karę mam wykonać. Jest godzina po 12:00, czyli już za kilkadziesiąt minut będzie koniec mojego wyzwania. A ja nadal nie zjadłem ostatniego posiłku, więc muszę teraz to zrobić. Jeżdżę właśnie po mieście i szukam czegoś na szybko, nie chce mi się za bardzo jeść, chcę po prostu to odhaczyć, żeby mieć to zadanie zaliczone i żeby przetrwać to wyzwanie. Tutaj przejeżdżam koło jakiegoś ryneczku, jest dużo miejsc do jedzenia, ale we wszystkich miejscach musiałbym wejść do środka. Tej, mam coś! Zobacz to! Zobacz to! Cukiernia, lodziarnia jest człowieku rozstawiona, idealne miejsce na sam koniec. Ja tu wjeżdżam, ja parkuję i tu wjeżdżam, zobacz to. Ja pierdzielę, od 10 minut tu jeżdżę i nie mogę znaleźć miejsca, ziomek. Co tu się dzieje? Jedzenie na mieście jest po prostu przekichane. No jedź!
Ja pierdzielę. Wiara stoi i nic się nie porusza do przodu. Nadal szukałem miejsca, miały cenne minuty. Przypominam, że do wyznaczonego czasu nie tylko muszę zamówić, ale również zjeść. W końcu znalazłem miejsce, ale mam jakieś 10 minut, żeby do tego miejsca dojść, a robi się już niebezpiecznie, ponieważ już jest 12:30. Dobra, jestem już na miejscu. Tu są dywany, ale to może następnym razem. Jest, człowieku, zamawiamy tutaj, wjeżdżamy. O gościu, ile rzeczy. Nice. Udało się kupić, wracam na furę i tam sobie to skonsumuję. Tu robi się niebezpiecznie. Psy, człowieku, wszędzie gonią. Dobra, jestem już na bazie i zobacz co mam. To jest właśnie kwintesencja polskiego street foodu. Nie jakieś egzotyczne wymysły, jakieś pałki przypieczane, corn dogi, z dwóch stron szczury z ogonami. Tylko to, galaretkowa kostka, człowieku, z metra cięta. O gościu, to jest kwintesencja tego odcinku. Zobacz to. Odcinka, kurde, już nie wiem co gadam. Bang, bang, bang. Akurat jest godzina 12:49. Udało się wszystko załatwić. Tu masz 3 ostatnie filmy. Obejrzyj je, bo są lepsze niż ten. Subskrybuj ten kanał i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Pa, 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 pa.